Wyobraź sobie sytuację. Jesteś niestety zmuszony do użycia broni palnej. Dobywasz broń. Chcesz oddać ten jeden strzał i nagle słyszysz klik. Broń, jak każde inne narzędzie, może nas zawieść, ale mamy na to procedury. Witam Cię serdecznie, mówi Chris, Pretoria Tactical Solution. I dzisiaj pomówimy sobie o usuwaniu zacięć. Skupimy się głównie na pistolecie, ale część tych technik można też używać na karabinku. Broń, jak każde inne narzędzie, może nas zawieść. To mechaniczne części, które ze sobą pracują i niestety zdarza się, że na pistolecie bądź na karabinku może dojść do zacięcia. Wprowadzono taki ogólny system rozróżniania różnych zacięć. Koncepcja ta została stworzona już kilka dekad temu. Jest to taki ogólnikowy schemat rozpoznawania zacięć, który jest używany m.in. w armii Stanów Zjednoczonych bądź też w służbach mundurowych. Rozróżniamy 3 typy różnych zacięć. Pierwsze zacięcie, czyli Type 1, to tak zwany failure to fire. Oznacza to tyle, że z jakiegoś powodu iglica uderzyła na spłonkę i ładunek prochowy w łusce się nie zapalił. Czyli mamy po prostu zacięcie, które jest albo spowodowane bronią, albo spowodowane samą amunicją. Zdarza się to dość często, jeżeli amunicja jest wadliwa, bądź mamy jakiś problem ze zamkiem, na przykład iglica jest uszkodzona, to wtedy spłonka się nie zapala, ładunek prochowy nie wybucha i dochodzi właśnie do zacięcia numer 1. Zacięcie numer 2, czyli Type 2, to failure to eject, czyli to tak zwana fajka. Jest to zacięcie, które wygląda w następujący sposób. Nacisnęliśmy język spustowy, doszło do wystrzału, ale łuska została w nieodpowiedni sposób wyrzucona z okna wyrzutnika łusek. I najczęściej wygląda to tak, że łuska blokuje się między zamkiem a komorą nabojową w oknie wyrzutnika łusek. I jest to tak zwany stovepipe albo fajka. Trzecie zacięcie to Type 3, czyli typ 3. Wygląda to tak, że 2 naboje są ze sobą skantowane w komorze nabojowej albo w zamku i skutkiem tego jest zacięcie pistoletu. A teraz mała przerwa na reklamę. Jeżeli materiał Ci się podoba, koniecznie zostaw na dole subskrypcję, polub nasz kanał. Jest to ogromna motywacja do dalszej pracy, bo robimy wszystko z myślą o Was, aby to Wam przekazywać naszą wiedzę. Tak więc subskrypcja, koniec reklamy. No dobra, moi drodzy, pokażę Wam teraz te 3 typy zacięć. Mam tutaj w magazynku zbijaki, możecie sobie sprawdzić. I na tych zbijakach pokażę Wam praktycznie teraz, jak takie zacięcia wyglądają. Typ pierwszy wygląda w następujący sposób. Broń jest załadowana, wyprowadzamy pistolet do celu i słyszymy tylko klik. To jest typ pierwszy zacięcia, o którym już mówiłem na samym początku. Jeżeli teraz mówimy o typie drugim zacięcia, to typ drugi zacięcia wyglądałby mniej więcej tak, że pusta łuska zablokowałaby się w oknie wyrzutnika łusek, a komorze nabojowej mniej więcej w taki sposób. Zanim pokażę poprawną technikę, jak to usunąć, kiedyś popularne było usunięcie tej tak zwanej fajki poprzez przekoszenie dłoni po powierzchni zamka i w ten sposób usuwaliśmy właśnie to zacięcie. Ale potem Wam pokażę, jak można to zrobić jeszcze w inny sposób. I teraz mamy trzecie zacięcie. Typ 3, czyli double fit i to jest tak zwany double fit. Jeżeli sobie teraz zerkniecie tutaj, to mamy już wprowadzony jeden nabój do komory nabojowej w połowie, a jednocześnie drugi nabój też chce być dosłany do komory nabojowej. I mamy tutaj właśnie idealne zacięcie typu 3, które zdarza się dość często i jest to niestety jedno z trudniejszych zacięć, które są do usunięcia. Ale po to tu jestem, żeby Wam właśnie wytłumaczyć, jak je usunąć. Pokażę Wam teraz technikę, jaką można usunąć praktycznie większość tych zacięć, które Wam przed chwilą pokazałem. A jest to technika, która nazywa się Tap, Rack, Bang. Albo też przyśmiewczo Tabara Bang. Jak ona wygląda? Jeżeli mamy na pistolecie zacięcie, pociągam za język spustowy, dochodzi do tak zwanego failure to fire, tak? To wykonujemy następującą czynność. Przekręcam broń w moim nadgarstku, tak aby gniazdo magazynka było skierowane w lewą stronę. Teraz dobijam ten magazynek moją lewą dłonią albo słabszą dłonią, tak? Odwracam teraz dla prawo-leworęcznych, czyli dobijam tutaj w moim przypadku lewą dłonią, aby się upewnić, że magazynek został odpowiednio wprowadzony do gniazda magazynka. Przekręcam pistolet na drugą stronę tak, że gniazdo magazynka teraz jest skierowane w prawą stronę. Teraz znowu moją słabszą ręką, tutaj w moim przypadku lewą, idę na zamek pistoletu, usuwam zacięcie, przekręcam pistolet do swojej normalnej pozycji, buduję chwyt na pistolecie i to jest tak zwany tap, rack,
bang. Mega, mega łatwe. Pokażę to teraz jeszcze raz w jednym płynnym ruchu. Na co warto zwrócić uwagę podczas wykonywania samej techniki? Jeżeli macie zacięcie, tak, i chcecie zrobić tap, rack, bang, to przekręćcie ten pistolet też tak, żeby gniazdo magazynka też było skierowane widocznie w którąś ze stron, w tą słabszą stronę, czyli w moim przypadku w stronę lewej dłoni, tak abym swobodnie mógł lewą dłonią uderzyć w magazynek, aby też się upewnić, że magazynek został odpowiednio umiejscowiony w gnieździe magazynka. Przekręćcie potem tą broń w drugą stronę, tak żebyście swobodnie mogli tą słabszą ręką chwycić za złamek i usunąć zacięcie, tak? Potem rotujemy broń tak, aby była gotowa do oddania kolejnego strzału i teraz dajcie sobie chwilę czasu, aby tutaj poprawnie zbudować ten chwyt, bo ja bardzo często widzę, że strzelcy niechlujnie to wykonują, kładą tę słabszą rękę byle jak, no i potem już dalej strzelają z tym niepoprawnym chwytem, co oczywiście skutkuje mniejszą celnością, tak? Jeżeli chodzi o samą pozycję pistoletu, tak, w tap, rack, bang, to staramy się tym pistoletem nie wchodzić do tyłu. Kiedyś wiem, że w tych dawniejszych technikach usuwało się właśnie te zacięcia też przez tap, rack, bang ze skompresowanej pozycji, czyli tutaj się pracowało na pistolecie. Jednak staramy się od tego odejść, ponieważ my staramy się jak najszybciej być gotowi do oddania kolejnego strzału, tak? Czyli nie tracimy tego czasu, nie wchodzimy tutaj, tylko po prostu robimy tap, rack, bang, oddajemy strzał i jesteśmy gotowi do dalszej pracy. Czyli jeszcze raz, przekręcamy pistolet, uderzamy w magazynek, aby magazynek został odpowiednio umiejscowiony w gnieździe magazynka, bo bardzo często się zdarza właśnie to, że na przykład magazynek jest nieodpowiednio wprowadzony albo podczas strzelania użytkownicy przypadkowo wciskają dźwignię zwalniacza magazynka i ten magazynek się luzuje, więc dlatego właśnie robimy tap, przekręcamy, usuwamy zacięcie i oddajemy kolejny strzał. I właśnie tą metodą możemy usunąć praktycznie pierwszy i drugi typ zacięcia, tak? Czyli możemy failure to fire usunąć i możemy failure to eject usunąć. I teraz pokażę Wam jeszcze, żebyście też zobaczyli, że nie musimy koniecznie przekaszać tej dłoni po krawędzi zamka. Widzicie, teraz mamy fajkę i wchodzę, oddaję strzał, robię tap, rack, bang. Co jeśli dojdzie do double fit, czyli tak jak teraz mamy tutaj w tym pistolecie, postaramy się teraz wykonać procedurę tap, rack, bang, czyli wychodzimy pistoletem do celu, oddaję, robi klik, robię tap, rack i nie działa, tak? Robimy teraz następującą rzecz i tylko taką mamy możliwość. Musimy teraz, jeżeli tap, rack, bang nie działa, wejść pistoletem faktycznie tutaj do skompresowanej postawy, sprawdzić jakie to jest zacięcie. W tym przypadku musimy odciągnąć zamek do tyłu, wyciągnąć magazynek, usunąć zacięcie, włożyć magazynek z powrotem, przeładować broń i jesteśmy znowu gotowi do oddania kolejnego strzału. Jeżeli chodzi o double fit, to pamiętajcie jedną rzecz. Wiadomo, że usunięcie takiego zacięcia zajmie nam automatycznie więcej czasu. Jeżeli byśmy przełożyli to teraz na kontekst sytuacji zagrożenia życia, tak, kiedy działamy pod wpływem dużego stresu albo nasze własne życie byłoby zagrożone, no to mamy duży problem, tak? Bo te usunięcie tego double feedu niestety zajmuje więcej czasu i tutaj, no, jeżeli byśmy byli w jakimś kontakcie ogniowym na przykład, to zalecane jest zdecydowanie schowanie się za osłonę. I teraz pytanie, czy trzymać ten magazynek z nabojami w dłoni, czy nie? Często widać na filmach z interwencji policjantów, jak policjanci mają jakieś zacięcie podczas wymiany ogniowej, i oni po prostu w tym stresie wyrzucają nawet ten półpełny magazynek na ziemię, wkładają nowy magazynek i ładują broń. Jeżeli chodzi o samo rozpoznanie zacięcia i tego, w jaki sposób i kiedy stosujemy tap, rack, bang, a kiedy już podchodzimy do zacięcia inaczej, jest troszeczkę inne i to też zależy od procedur. Ja osobiście preferuję takie podejście, że jakiekolwiek to nie byłoby zacięcie, zawsze zaczynamy od tap, rack, bang, ponieważ w sytuacji stresowej my nie będziemy mieli czasu ani głowy na to, aby się skupiać na tym, jakie zacięcie to jest, w sensie na rozpoznawaniu danego zacięcia i potem przepracowaniu tego zacięcia, czyli powinniśmy automatycznie ćwiczyć naszą pamięć mięśniową w taki sposób, że jeżeli zrobi klik z jakiegokolwiek powodu, to zawsze powinniśmy zaczynać od tap, rack, bang, tak? Możemy tutaj też, jeżeli chcemy, tak, i słyszymy to klik, przekosić broń na chwileczkę
i sprawdzić zacięcie, jaki typ zacięcia to jest i wtedy zacząć od tap, rack, bang. Ja osobiście wolę zacząć od tap, rack, bang. Jeżeli tap, rack, bang nie zadziała, to wtedy wchodzę do postawy skompresowanej i pracuję na postawie skompresowanej nad zacięciem i staram się to poważniejsze zacięcie usunąć, bo tutaj dwa główne czynniki przemawiają za tym, dlaczego ja mam takie podejście. Po pierwsze, to jest w realnej sytuacji zagrożenia życia adrenalina, tak, i kortyzol i ten czynnik stresu nie pozwoli nam na trzeźwe myślenie, więc tutaj automatycznie będziemy musieli zapracować na naszej pamięci mięśniowej, a po drugie właśnie tą procedurą tabarabang możemy i tak usunąć już większość zacięć, a jeżeli to nie zadziała, no to i tak będziemy potrzebowali więcej czasu na usunięcie danego zacięcia, więc moje podejście jest takie, że nie ma co tracić czasu na rozpoznanie zacięcia, tylko pierwsze co robimy tap, rack, bang i potem pracujemy dalej, jeżeli to się nie udało tą metodą. A w międzyczasie mała reklama. Znajdujemy się na strzelnicy Leonhardt w Gorzycach Wielkich, koło Ostrowa Wielkopolskiego. Wpadajcie, odwiedzajcie, jest to nasza zaprzyjaźniona strzelnica, mega sympatyczni właściciele. Od tego lata będą tutaj organizowane zawody strzeleckie, tak więc strzelnica Leonhardt w Gorzycach Wielkich, koło Ostrowa Wielkopolskiego. Wpadajcie. Koniec reklamy. Jeżeli chodzi o samo usunięcie na karabinku, to podejście, procedura jest bardzo podobna, jednak postanowiłem zrobić o tym odrębny film, bo na karabinku typu AR mamy jeszcze troszeczkę inne zacięcia, usuwa je się w troszeczkę inny sposób, są one trudniejsze, jak na przykład overbolt, więc tutaj stwierdziłem, że zrobimy z tego po prostu odrębny odcinek, bo tam troszeczkę głębiej trzeba wejść też w tą materię. Zrobimy sobie na końcu małe ćwiczenie, polecam wam je z całego serca, jest ono bardzo fajne. Najlepiej je wykonać, jeżeli macie ze sobą jakiegoś kolegę. Niech kolega wam załaduje do 2 magazynków na przemian kilka zbijaków i kilka sztuk normalnej amunicji. Wymieszajcie te magazynki tak, aby wasz kolega nie wiedział, w jakim miejscu będą zbijaki, a w jakim miejscu będą normalne peski. I w ten sposób ćwiczymy normalnie usuwanie zacięć. Tutaj bardzo fajnie też widać, jak ktoś zrywa strzały na dół. Więc zaczniemy sobie to ćwiczenie. Ja stoję na około 7 metrach, będę strzelał do 2 poperków, mam 2 magazynki i będziemy pracować na timerze. Chodzi o to, że staramy się zawsze przestrzelić daną sekwencję, tak? Tutaj w moim przypadku moim zadaniem jest to, że zawsze muszę oddać jeden strzał w lewego poperka i zawsze jeden strzał prawego popera. Nieważne co się stanie, czy będę miał to zacięcie, czy nie. I znowu to samo. I znowu. I o to chodzi właśnie w tym ćwiczeniu. Mam nadzieję, że ten odcinek jak zawsze był dla Ciebie dowartościowaniem. Zostaw na dole subskrypcję, jak tego jeszcze nie zrobiłeś i do zobaczenia na treningu.